Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku ostatnia szansa na spadki na giełdzie w tym roku. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Ostatnia szansa na spadki na giełdzie w tym roku. Jako że teraz rynek dyskontuje ostatnie informacje z Fedu, wszystkie te dotyczące perspektyw, jeżeli chodzi o politykę monetarną, to przyglądnijmy się tej sytuacji, która ma miejsce teraz i tym wydarzeniom, które trwają na naszych oczach. Przede wszystkim widzimy tutaj, że już nie ma dalszego wzrostu implikowanej stopy procentowej dla Stanów Zjednoczonych. Nawet się ona lekko zmniejszyła w ostatnich godzinach do tylko 13 punktów bazowych w perspektywie następnych miesięcy, czyli jest tylko 52% prawdopodobieństwa, że jakakolwiek kolejna podwyżka stóp procentowych wystąpi. Natomiast rynek przeraził się i zaczął się obawiać o to, że stopy procentowe będą na dłużej na wyższych poziomach niż miało to miejsce podczas dyskontowania wcześniejszych danych z Banku Centralnego. I to jest ten jeden z głównych powodów, który prowadzi do spadków indeksów giełdowych, a w tym materiale będziemy się zastanawiać, czy obecnie mamy ostatnią już szansę na spadki na giełdzie w tym roku, na wywołanie tendencji spadkowej, na korektę spadkową. Drugi wykres, który jest w tle, pokazuje ropę naftową. Ropa naftowa, która rośnie już trzeci miesiąc, sygnalizuje nam i pokazuje, że rosną oczekiwania na to, że dojdzie do nawrotu tendencji inflacyjnych w Stanach Zjednoczonych i pośrednio także na Starym Kontynencie oraz w innych częściach świata. Dlatego też jednym z głównych powodów takiego bardziej jastrzębiego podejścia Banku Centralnego było to, że ropa naftowa na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy podrosła o ponad 20 amerykańskich dolarów, sięgnęła poziomów najwyższych od ponad roku i te oczekiwania co do przełożenia się zachowania węglowodorów znowu na nawrót do inflacji było jednym z tych powodów, dlaczego znowu takie jastrzębie nastawienie Banku Centralnego wystąpiło. Więc moim zdaniem kluczem do zrozumienia tego, co się wkrótce będzie działo na rynkach finansowych, jest obserwowanie ropy naftowej. Jeżeli ropa naftowa będzie kontynuowała wzrosty, będzie to zachęta do tego, żeby faktycznie poprzez kanał stóp procentowych rynkowych i tych Banku Centralnego wpływać negatywnie na wyceny spółek giełdowych. Natomiast jeżeli się okaże, że w najbliższym czasie ropa naftowa zaczyna spadać, mamy kontynuację tendencji spadkowej w tej krótkoterminowej, ponieważ w ostatnich dniach doszło do potwierdzenia i odbicia od górnego ograniczenia kanału wzrostowego, który ma 3 miesiące historii. Więc jeżeli ta korekta spadkowa będzie miała miejsce, to w naturalny sposób będzie to sprzyjało temu, żeby korekta spadkowa już się zakończyła, żeby spadki na giełdzie nie były kontynuowane i moim zdaniem warto, szczególnie teraz, w najbliższych dniach obserwować to, co się będzie działo na ropie naftowej, ponieważ z założenia ropa naftowa ma teraz kluczowy wpływ na perspektywy co do rynkowych stóp procentowych. No i trzecim wykresem są oczywiście te rynkowe stopy procentowe, które po Fedzie, które po ostatnich wydarzeniach zaczynają znowu rosnąć i zbliżamy się do tego kluczowego psychologicznego poziomu 4,5%. Generalnie mamy nowe maksima bez wszechczasów na amerykańskich obligacjach, i rynek się zastanawia, gdzie te stopy procentowe mogą nas znowu doprowadzić. Jednak to nie jest tylko i wyłącznie amerykańska specyfika, ponieważ jeżeli zobaczymy na to, jak zachowują się globalnie światowe obligacje, to one także rozpoczęły wspinaczkę na nowe maksima i na rentowności, i te rentowności są na poziomach najwyższych od 2008 roku. Natomiast kiedy zobaczymy bardziej średnioterminowe podejście do amerykańskich obligacji, to dla części inwestorów z technicznego punktu widzenia rynek jest już wykupiony i aż się prosi o wywołanie jakiejś następnej korekty, która moim zdaniem będzie uzależniona od tego, co się wydarzy na ropie naftowej, a w Europie także na cenach gazu ziemnego. Dlatego też węglowodory, perspektywy inflacyjne są teraz tak istotne, żeby zrozumieć, co się dzieje i co się wydarzy na rynkach finansowych.
No i przypominam jeszcze raz do znudzenia ten bardzo ciekawy materiał, analizę i wyniki ankiety Bloomberga sprzed decyzji Fedu, co się ma stać z indeksem Standard & Poor, jeżeli rentowności amerykańskich obligacji sięgną poziomu 4,5%. I widać tutaj, że 3/4, ponad 75% inwestorów spodziewa się spadków, niektórzy w okolicach 10%, a niektórzy nawet ponad 10% od poziomów sprzed decyzji Fedu, czyli oznaczałoby to, że indeks Standard & Poor ma potencjał spadku nawet w okolicach 4000 punktów. Jeżeli rynkowe stopy procentowe pójdą dalej w górę i ten trend będzie kontynuowany na amerykańskich obligacjach 10-letnich. No i to przełożenie obecnego wzrostu rentowności już teraz bezpośrednio na wyceny spółek giełdowych, w tym wypadku na spółki technologiczne, widać tutaj na tym następnym wykresie. Bloomberg uważa, że jest to najważniejszy powód wyprzedaży spółek z indeksu Nasdaq 100. Sam indeks Standard & Poor zaliczył wczoraj następną sesję spadkową. Powiedziałem wczoraj, że dla nawet przeważającej części inwestorów dopiero następna sesja po decyzji Fedu ma wiążące znaczenie z powodu tego, że inwestorzy już przetrawili wszystkie informacje z banku centralnego i podejmują świadomie decyzje inwestycyjne nie tylko na podstawie emocji, ale już przede wszystkim na podstawie analizy. Jako że wczoraj mieliśmy do czynienia z kolejną falą sesji spadkowej, zakończyliśmy sesję na minimach, więc jest ogromnie prawdopodobne, że dzisiaj będziemy świadkami kontynuacji tendencji spadkowej, zakończenia tygodnia na minimach, a to pozwoli realnie myśleć o tym, że że spadki na giełdzie w następnych dniach będą miały miejsce. No i pytanie jest, czy to jest ostatnia szansa na spadki na giełdzie w tym roku. Dlaczego tak mówię? Ponieważ znalazłem ciekawy raport, który pokazuje nam, gdzie jest fair value, czyli wartość godziwa, taka najbardziej sprawiedliwy poziom indeksu Standard & Poor. I według makroekonomicznego modelu ten poziom to jest 4321 punktów. Więc każdy spadek poniżej tej wartości będzie oznaczać, że spółki z indeksu Standard & Poor, sam indeks, są już niedowartościowane, a każdy powrót na ten poziom, że spółki stają się przewartościowane. Model pokazuje bardzo konkretnie co do punkta, gdzie jest fair value, czyli wartość godziwa dla indeksu Standard & Poor. Te spadki na indeksie Standard & Poor zaczynają pokonywać średnią półroczną. Tendencja spadkowa przyspiesza, no i w takiej sytuacji rośnie prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji spadkowej, takiej wywołania korekty spadkowej, która ostatni raz była obserwowana w marcu, a przypominam, wiązało się to wtedy z potencjalnym rozwojem kryzysu w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych. No a teraz w rynku najistotniejsze jest to, by reagować i dyskontować wzrost rynkowych stóp procentowych. No i czy mamy ostatnią szansę na spadki na giełdzie w tym roku? Przypominam te statystyki, która mówi, że wrzesień to jest ze statystycznego punktu widzenia na przestrzeni prawie 100-letniej historii najgorszy miesiąc do inwestowania na indeksie Standard & Poor. No i wygląda na to, że w tym roku ta statystyka się potwierdzi. Jesteśmy już teraz głęboko na minusach. No i teraz dalsze statystyki, w pierwszej kolejności co się działo z indeksem Standard & Poor na przestrzeni ostatnich 70 lat, kiedy indeks Standard & Poor wzrósł w pierwszym kwartale o więcej niż 7%. W takiej sytuacji było ponad 95% prawdopodobieństwa, że cały rok będzie bardzo udany dla indeksu Standard & Poor. Średni wzrost wynosi 24%. No i kolejna ciekawa statystyka, czyli co się dzieje z indeksem Standard & Poor, jeżeli podczas pierwszych 100 dni handlowych na indeksie Standard & Poor mamy tutaj wzrost i okazało się, że średni wzrost w takiej sytuacji wynosi ponad 25%, więc także mamy potwierdzenie, że tendencje wzrostowe są zdecydowanie bardziej prawdopodobne w końcówce tego roku. Co się dzieje, kiedy indeksy giełdowe w pierwszym półroczu rosną o więcej niż 10%, a tak się właśnie stało.
I statystyka nam mówi, że do końca tego roku jest ogromna szansa także na kontynuację tendencji wzrostowej. No i najważniejszy wykres, czyli jaki jest cykl prezydencki podczas pierwszej kadencji danego prezydenta. I to jest charakterystyka rynku z ostatnich prawie 100 lat. I tutaj widzimy podział całej 4-letniej kadencji prezydenta naniesiona na indeks Standard & Poor, uśredniony indeks Standard & Poor z tych prawie 100 lat i mamy także tutaj wykres zachowania indeksu Standard & Poor od czasu rozpoczęcia kadencji prezydenta Bidena, ten czerwony wykres. I co nam tutaj ten wykres, co ta statystyka nam mówi? Że najlepszy dla indeksów giełdowych jest rok przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, a właśnie teraz mamy dokładnie ten rok. Korekty są w miarę płytkie i kończymy na maksimach i w takiej sytuacji rośnie prawdopodobieństwo, że cały ten rok ma być zaliczony do udanych i jak widzimy tutaj ta statystyka pokazuje, że kolejny rok także jest bardzo udany dla indeksów giełdowych. W roku przed wyborami, czyli w tym roku średnio rośnie indeks 14%, a w roku prezydenckim rośnie o prawie 9%. I jak widzimy, jak zachowuje się indeks Standard & Poor, to widzimy, że on od rozpoczęcia kadencji przez prezydenta Bidena dokładnie powiela to, co nam mówi średnia statystyk z ostatnich prawie 100 lat dla indeksu Standard & Poor. Wniosek jest taki, na podstawie wszystkich tych statystyk, które przed chwilą pokazałem, że jest wielka szansa na to, że w tym roku, w 2023 roku, indeks Standard & Poor powieli zachowanie statystyczne z cyklu prezydenckiego, więc naprawdę jest ogromna szansa na to, że indeksy giełdowe pójdą wkrótce w górę i że jest to, co się teraz dzieje na indeksach giełdowych, to jest ostatnia szansa na spadki na giełdzie w tym roku. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak bardzo w tym roku indeks Standard & Poor powiela te statystyki historyczne zależności, które są obserwowane dla indeksu Standard & Poor, więc optymizm, który wylewa się z tych danych, powinien straszyć niedźwiedzie i sygnalizować im, że zmniejsza się, kurczy się i to znacząco z każdym dniem przestrzeń do spadków, przestrzeń czasowa do spadków, przestrzeń do tego, żeby te spadki były kontynuowane. No i moim zdaniem, moim subiektywnym zdaniem, czynnikiem, który będzie decydować o tym, będzie zachowanie ropy naftowej. Jeżeli ropa naftowa zawróci, bądź też ustabilizuje się na tych poziomach, to indeksy giełdowe zaczną rosnąć. Natomiast zagrożeniem dla tego scenariusza jest sytuacja, w której cena ropy naftowej kontynuowałaby tendencję wzrostową. Więc naprawdę mamy teraz ostatnią szansę na spadki na giełdzie w tym roku, ponieważ im będziemy bliżej końca tego roku, tym większa będzie szansa i prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu w górę, nawrotu nawet w formie dynamicznej do tych. Nawrót będzie ogromna szansa na to, żeby indeks Standard & Poor nawrócił do tendencji wzrostowej. No i teraz inne rynki finansowe. Dzisiaj widzimy, że jakby giełdy w Azji nie bały się tego, co się dzieje na indeksie Standard & Poor. No i w najbliższych godzinach poznamy, a jako że dzisiaj kończymy tworzenie świecy tygodniowej, co się wydarzy na DAX-ie. Czy w końcu dojdzie do wybicia dołem z tej półrocznej konsolidacji, która silnie wzmacnia znaczenie wsparć w rejonie 15 400-15 500 punktów. Jeżeli by się okazało, że indeks na giełdzie w Niemczech łamie ten poziom, to być może czekałaby nas bardzo dynamiczna fala korekty i od tego, co się wydarzy podczas dzisiejszego dnia, uzależniam także moją percepcję i ocenę perspektyw dla indeksu giełdowego w Niemczech. Z dzisiejszych danych makroekonomicznych poznamy wstępne dane o wskaźnikach PMI. Te dane mają duże znaczenie. To są dane za wrzesień. Zobaczymy, czy tendencje słabnięcia gospodarek wystąpią. Bazujemy przede wszystkim na wskaźnikach composite, chociaż bardzo interesująco będzie także na tych danych dotyczących sektora przemysłowego, ale dla celów porównawczych
bazujemy na wskaźnikach composite dla Niemiec, dla strefy euro, dla Wielkiej Brytanii oraz także dla Stanów Zjednoczonych. No i jak widzimy, sytuacja w Stanach Zjednoczonych ma być na razie najlepsza. Tutaj cały czas wskaźniki są nad poziomem 50 punktów, co oznacza, że gospodarka się rozwija, a nie zwija. Przypominam, wszystko co poniżej 50 punktów oznacza kłopoty gospodarki, zwijanie sektora, zwijanie i perspektywy inflacyjne, i perspektywy recesyjne. Dlatego też im większe będą te rozbieżności w danych, tym bardziej rynki finansowe mogą reagować. A sam amerykański dolar, jak widzimy, jest jednak bardzo ściśle przyklejony do poziomu 1,0650. Ten poziom ma coraz większe, duże znaczenie i w takiej sytuacji myślę, że perspektywy co do tego, co się ma dalej wydarzyć na rynkach światowych, też będą uzależnione od tego, co się wydarzy na amerykańskim dolarze. W tej sytuacji będziemy ściśle obserwować zakończenie tego tygodnia względem dolnego ograniczenia kilkumiesięcznego kanału wzrostowego, ponieważ poziom 1,0650 wyznacza to miejsce, gdzie przebiega ten kanał w ujęciu dziennym i tygodniowym. To, co się dzieje na amerykańskim dolarze i na rentownościach, nie jest odzwierciedlone przez cenę złota. I tak jakby cena złota była już coraz bardziej odporna na perturbacje na amerykańskich rentownościach i to jest bardzo ciekawa obserwacja. Myślę, że utrzymywanie nad poziomem $1900 zaczyna faworyzować scenariusze prowzrostowe w średnim terminie, a za każdym razem, kiedy byśmy wychodzili nad tą półroczną linię trendu spadkowego, to scenariusze prowzrostowe naprawdę będą miały coraz większe prawdopodobieństwo realizacji oraz także, jeżeli liczymy na to, że będą spadki na giełdzie, to patrzmy, czy cena miedzi będzie spadać. Jeżeli będzie spadać, to w takiej sytuacji będzie się zwiększała szansa na to, że i spadki indeksów giełdowych będą miały miejsce. Natomiast jeżeli cena miedzi spróbuje rosnąć, to w takiej sytuacji odwrócą się szanse i zdecydowanie zmniejszą się szanse na te spadki na giełdzie w tym roku. I teraz Bitcoin. Bitcoin także próbuje wywołać tendencję spadkową, ale widzimy, że jesteśmy oddaleni od tych poziomów wsparcia $25,000, więc zanik powiązania i korelacji siły tego powiązania z indeksami giełdowymi jest coraz większy. Natomiast to, że nie udało się pokonać oporu, czyli średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, ma jednak znaczenie i w pewien sposób także Bitcoin jako najbardziej popularna kryptowaluta sprzyja spadkom na giełdzie w tym roku i będzie tak do czasu, kiedy ten poziom 27 700 się będzie bronić. No i na koniec polskie aktywa. W pierwszej kolejności polskie obligacje zaczynają się dostosowywać do tego, co się dzieje na światowych obligacjach, czyli rentowności lekko idą w górę. Warto być świadomym tego powiązania. Natomiast tą perspektywy obniżek stóp procentowych jednak tłumią tą tendencję wzrostu rentowności i po prostu widać to teraz jak na dłoni. Pomimo tego, że euro-dolar jest na swoich kilkumiesięcznych minimach, to złoty jakoś w ostatnich dniach nie chce się osłabiać i ewidentnie widać tutaj wpływ czynników, które prowadziły do interwencji słownych na wpływ na siłę albo słabość krajowej waluty w ostatnich godzinach. I jeżeli rozpatrujemy tutaj kurs euro-złotego, to gdyby się udało zakończyć cały tydzień poniżej poziomu 4,60, to w krótkim terminie powstaną formacje szczytowe, które będą dawać potencjał do umocnienia krajowej waluty nawet w okolice 7-10 groszy, czyli naprawdę jesteśmy blisko pierwszych sygnałów zachęcających do umocnienia krajowej waluty. Podobnie jest na dolar złotym, gdzie w piękny sposób broni się zniesienie Fibonacciego 38,2%. Opór ma znaczenie i rośnie siła tego oporu. Natomiast jeżeli już rozpatrujemy statystyki, rozpatrujemy cykle, to przypominam, że cykl na rynku złotego sprzyja aprecjacji umocnienia krajowej waluty jeszcze w perspektywie kolejnych 10 miesięcy. Cykle
sygnalizują, że dopiero w czerwcu 2024 roku można spodziewać się szczytu siły krajowej waluty. Czyli naprawdę moim zdaniem jest to tylko to, co się w ostatnich dniach wydarzyło, to jest tylko okazja do tego, żeby zatankować złotego po lepszych cenach dla inwestorów zagranicznych. No i ja cały czas trzymam się tego scenariusza, więc ja osobiście uważam, że mamy teraz ostatnią szansę na spadki na giełdzie w tym roku. Z każdym upływającym dniem września szanse będą maleć, będą rosły szanse, że końcówka roku będzie optymistyczna na ryzyku na całym świecie, więc także na rynku złotego i na polskiej giełdzie. A dlaczego? Ponieważ teraz, jeżeli się okaże, że giełda papierów wartościowych jest odporna na spadki indeksów na całym świecie, indeks WIG20 nie chce pokonać poziomu 1930 punktów, przypominam, to jest miejsce, gdzie przebiega średnia dwustosunkowa na wykresie tygodniowym, ma bardzo duże znaczenie ten poziom. Jeżeli indeks nie będzie chciał pokonać tego wsparcia, to będzie to zachęta i pierwsza jaskółka zwiastująca, że inwestorzy wierzą w nawrót tendencji wzrostowej na warszawskim parkiecie, na polskich aktywach, a przypominam, cykl Kitchina na GPW, jak podaje Quercus TFI, sygnalizuje nam także, analogicznie do tego, co się dzieje na cyklach na rynku złotego, że siła warszawskiej giełdy powinna być na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2024 roku, czyli za około 10 miesięcy, więc jest jeszcze naprawdę spory potencjał ku temu, żeby giełda papierów wartościowych rosła, a każdy taki spadek, każda taka korekta jest po prostu wyśmienitą okazją do akumulacji polskich akcji. I pierwsza statystyka pokazująca cykl i wskaźnik globalny wyprzedzający koniunktury OECD także nam sygnalizuje, że jest teraz są teraz bardzo atrakcyjne poziomy do tego, żeby rozważać inwestowanie w bardziej ryzykowne papiery, ponieważ wygląda na to, że mamy ostatnią szansę na spadki na giełdzie w tym roku. Jest to spowodowane cyklami, statystyką oraz tym, że rynek myśli i wierzy w to, że dno cyklu gospodarczego, dno cyklu koniunktury na całym świecie, nie tylko w Polsce, jest już za nami, bądź też wkrótce będzie ustanowione. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć.